Byłam na tyle przyzwyczajona do robienia czegoś cały czas, że jak pojawiała się jakaś wolna chwila, to ja totalnie nie wiedziałam, co z sobą zrobić. I właśnie jak odpoczywałam, to ciągle czułam poczucie winy, że mogłabym w międzyczasie rozwijać swoją firmę. Prowadzenie z firmy z partnerem to jest bardzo trudna rzecz i może niektórym się udaje, ale na pewno nie jestem taką osobą, kiedy ta krytyka wychodzi z ust ukochanej osoby, ukochanego partnera. To jest o wiele jeszcze trudniej tę krytykę przyjmować. Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Drugiej Strony Sukcesu. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa, Darię, która prowadzi agencję marketingową. Darię poznałem w tym roku na Carpathian Startup Fest. Omawialiśmy wspólne tematy, robiliśmy troszeczkę taką burzę mózgów na temat jej najnowszego projektu i od słowa do słowa udało mi się Darię zaprosić tutaj do podcastu, żeby opowiedziała swoją historię. Daria, czy możesz się przedstawić i opowiedzieć widzom, jak się tutaj znalazłaś? Cześć, cześć. Miło mi bardzo tu być. Jak już wiecie, nazywam się Daria Janiewski. Jestem Ukrainką, ale jestem w Polsce od mniej więcej 10 lat. Skończyłam tu studia. Po studiach zostałam w Polsce, otworzyłam swoją pierwszą firmę, którą po jakimś czasie zamknęłam. Próbowałam siebie w różnych też branżach, próbowałam się w branży konsultingu, w branży też marketingowej, pracując w agencji marketingowej. Po jakimś czasie otworzyłam własną agencję, no i teraz prowadzę tę agencję, odnosząc sukcesy oraz porażki, o których powiem w dzisiejszej rozmowie. No i co, bardzo mi miło być tutaj z Kamilem. Kamil, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie ciekawa i korzystna dla naszych słuchaczy. Powiedz mi, Daria, jak jest Ci tutaj w Polsce? Jak Ci się prowadzi biznes? Ogólnie to jestem bardzo zadowolona, gdzie teraz jestem. Tak naprawdę nie ukrywam, że na samym początku borykałam się z wieloma problemami, wieloma komplikacjami, głównie związanymi z formalnościami oraz ogólnie z biurokracją w Polsce, no bo biurokracja w Polsce jest olbrzymia i często Polacy po prostu nie są świadomi tego, przez jakie komplikacje cudzoziemcy przechodzą, by załatwić nawet czasami zezwolenie na pobyt, tak zwaną kartę pobytu. Ale teraz już wszystko jest za mną. Od jakiegoś czasu już mam stały pobyt, prowadzę firmę, jestem z Polakiem też w związku. Mam bardzo dużo znajomych tutaj, jak ukraińsko-rosyjskojęzycznych z Białorusi, z Ukrainy, tak też Polaków, więc ogólnie bardzo się cieszę, że jestem w Polsce, widzę w Polsce też olbrzymi potencjał, kocham Warszawę, więc jestem happy. Bardzo się cieszę w takim razie. A powiedz mi, na Ukrainie jest łatwiej otworzyć firmę, już pomijając to, że jesteś cudzoziemką, ale jakby sama biurokracja w Polsce i na Ukrainie się jakoś różni? Tak, ogólnie jeśli chodzi o formalności, no to w Ukrainie jest ich zdecydowanie mniej. Otwarcie firmy w Polsce nie jest trudne, w Ukrainie też, ale prowadzenie je w Ukrainie zdecydowanie jest łatwiejsze pod kątem formalnym, ale też pod kątem tego, że po prostu no, ludzie, tak historycznie się złożyło, nie stosują się wszystkich zasad, no raczej kontrola jest mniejsza, więc zasady istnieją, tak, tylko no, gdzieś tam z przyzwyczajenia ludzie nie do końca do wszystkiego się odnoszą. No, więc tak to A na wygląda. przykład jak to wygląda podatkowo? Jeśli chodzi o podatki, no to w Ukrainie one są w sumie podobne do Polski, aczkolwiek no są nieco niższe. No i tak samo też jak w Polsce są pewne sposoby na oszczędności, czy różne sposoby na zatrudnianie różnych osób, no tak samo takie możliwości też istnieją w Ukrainie. Okej. A powiedz, jakie widzisz różnice między rynkiem polskim a ukraińskim? Mhm. Ogólnie jeśli chodzi o rynek polski, no to zdecydowanie jest to o wiele większa gospodarka, więc nawet w mojej branży marketingowej jest po prostu o wiele więcej klientów.
aczkolwiek rynek polski jest zdecydowanie o wiele bardziej konserwatywny niż rynek ukraiński. Nawet odnosząc do mojej branży, marketingu, to w Ukrainie mam wrażenie, że firmy jednak są nieco bardziej kreatywne, jeśli chodzi o promowanie swoich usług. O wiele bardziej stawiają na przykład ciekawszą reklamę, ciekawszy content w social mediach, na przykład na kreatywniejsze rozwiązanie, w tym jak w Polsce, no to jak firmy już robią kampanie płatne, to z reguły to są dość standardowe, mniej kreatywne kampanie, o tak. No, to widzę na pewno. Ja nie oglądam telewizji, ale no gdzieś tam jak jestem u kogoś, czasem mi mignie reklama, no to faktycznie każda jest w zasadzie taka sama, każda jest bezpieczna i jakby nikt nie chce się wyróżnić. Mhm. Nie wiem, może to działa, nie wiem, ale ja też bym chyba wolał coś takiego ciekawszego. Myślę, że na polskich social mediach już widać takie próby wyjścia z tych schematów takich standardowych. Zresztą dla mnie to jest, z mojej perspektywy, to jest konieczność, żeby się jakoś wyróżnić. Czy ty Tak, w to swojej jest. agencji, czy ty w swojej Tak, agencji proszę. stosujesz właśnie takie wyróżniki, jakiś taki growth marketing albo jakiś marketing wiralowy? Mhm. Ogólnie to jeśli chodzi też o nasz wizerunek jako agencji, no to on jest, że tak powiem, bardziej europejski, bardziej konserwatywny, bo jednak jesteśmy dostawcą profesjonalnych usług i od samego początku ustaliliśmy, że nasza grupa docelowa to są starsze osoby, często w większych firmach, które jednak pewnie nie do końca będą zwolennikami takich prowokacyjnych, czasami kreatywniejszych treści. Aczkolwiek w nowym projekcie, który obecnie współtworzę ze swoją wspólniczką, jak najbardziej pójdziemy w stronę wiralu. Akurat wczoraj nawet zatwierdziłam naszą strategię social mediową i będzie ona o wiele bardziej kreatywna niż to, co obecnie, to jak obecnie my siebie pozycjonujemy w agencji. Dzisiaj To jest będziemy grupa odbiorców, rozmawiać. jest inna. Dzisiaj będziemy akurat rozmawiać o tobie, ale miałbym ogromną przyjemność zaprosić cię na taki odcinek stricte o właśnie strategii marketingowej, na przykład może budowanie strategii dla startupu. Mam nadzieję, że dasz się zaprosić na kolejny taki odcinek. Absolutnie, jak najbardziej, bardzo chętnie. Powiedz mi, przed obecnym biznesem miałaś biznes, który niestety upadł. Czy możesz mi powiedzieć, co to było, jak to się stało i jakie wnioski wyciągnęłaś z tego? Tak, znaczy może nie do końca upadł, bo jednak to była świadoma decyzja, by zamknąć ten biznes. Prowadziłam wcześniej wegańską cukiernię i firmę cateringową, która powstała od małego stoiska na hali gwardii w Warszawie. Zaczęłyśmy razem z moją przyjaciółką robić wegańskie słodycze, wegańskie pralinki. Wpadłyśmy na taki ciekawy, dość niestandardowy koncept połączenia zdrowych składników i zrobienie właśnie takich słodkości, które były estetyczne, bardzo ładne, ale przy tym bardzo smaczne. A później to firma zaczęła rosnąć, ja zaczęłam zatrudniać kolejne osoby. W pewnym momencie jednak zostałam już jedyną osobą prowadzącą w tej firmie i otworzyłam cukiernię na Placu Grzybowskim i jakby promując nasze usługi też zaczęłam świadczyć usługi cateringowe dla różnych firm, w tym naprawdę takich największych korporacji w Polsce. No i co? To był ogólnie fajny biznes, jak na tamte czasy, bardzo ciekawy. Czułam, że ogólnie tworzę coś swojego, że mam możliwość, że tak powiem, bo ja osobiście też dla mnie to jest bardzo ważne, by w moim biznesie bym mogła wyrażać siebie za pomocą biznesu, tworzyć jakieś rzeczy, w których jestem ja. I ogólnie no to poprzez ten biznes no to naprawdę mogłam wyrażać swoje różne pomysły i idee. Co? No, firma się rozwijała dość szybko, ale szczerze mówiąc, no,
to był bardzo trudny biznes. Ogólnie obszar choreki jest ultra trudny. Naprawdę w porównaniu do tego, co ja robię teraz, ten biznes był o niebo trudniejszy. Kawiarnia była otwarta 7 dni w tygodniu, ja tam przychodziłam codziennie. Te wszystkie cateringi były bardzo stresujące, bo za każdym razem coś nam nie wychodziło, czy tam lemoniada nam się rozlała, czy tort nam się zniszczył. No takie rzeczy cały czas niestety się wydarzały w naszych procesach. No więc naprawdę był to bardzo, bardzo trudny biznes i na tamten moment, jak ja założyłam tę firmę, to miałam 21 lat. Miałam olbrzymie po prostu wypalenie zawodowe, bo po 2 latach strasznie intensywnej charówy to już naprawdę w moim życiu nie zostało nic oprócz tej firmy i sportu. To jednak stwierdziłam, że jednak zamknę tę firmę. Teraz już z perspektywy swojego wieku wiem, że bym w tym momencie to inaczej bym się zachowała. Znalazłabym osobę, która by przyjęła tę firmę. Na tamten moment ja nawet nie myślałam o takim rozwiązaniu. Po prostu byłam zbyt młoda, zbyt mało doświadczona, by w ogóle o czymś takim myśleć. Więc po prostu zamknęłam tę firmę, sprzedałam dużo rzeczy, dostałam też ofertę ogólnie przeniesienie swojej marki do innej firmy. Nawet ta firma wykupiła tak naprawdę moją markę za jakieś tam małe pieniądze, ale wykupiła prawo korzystania z mojej marki, ale tak naprawdę nic z tego dalej nie powstało. Wspomniałaś o wypaleniu. Czy możesz mi powiedzieć, czym to się u Ciebie objawiało i na przykład jak sobie z tym poradziłaś? Ile trwała rekonwalescencja? No wiesz, to bardziej chodziło o to, że byłam na tyle przyzwyczajona do robienia czegoś cały czas, że jak pojawiała się jakaś wolna chwila, to ja totalnie nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Na tyle byłam przyzwyczajona, by nie pracować, że po prostu się nie mogłam odciąć i odpocząć, nie? Za każdym razem myślałam, kurczę, ale nie, no to nie może być tak, że mam czas wolny, muszę coś fajnego zrobić, w sensie muszę coś dla firmy zrobić, tak? I właśnie jak odpoczywałam, to ciągle czułam poczucie winy, że mogłabym w międzyczasie rozwijać swoją firmę, że zamiast tego, że firma może jeszcze szybciej rosnąć i mogę jeszcze więcej z tego wycisnąć. Więc totalnie mi taki obszar prywatny, a zawodowy się pomieszał, obszar prywatny de facto po prostu przestał istnieć. Więc wydaje mi się, że to jest mało zdrowe. I no, więc ja ogólnie jako człowiek mam dużo energii, więc nie czułam zmęczenia fizycznego jako takiego, ale raczej miałam taki stan umysłowy, mentalny, że po prostu nie mogłam totalnie się odciąć od pracy. I wydaje mi się, że to w moim przypadku były takie głównie objawy tego wypalenia zawodowego. Zamknięcie biznesu pomogło? Czy zrobiłaś sobie potem jakąś przerwę, czy od razu rzuciłaś się w jakiś nowy, gorący projekt? Wiesz co, akurat na tamten moment, co mnie denerwowało w mojej firmie, w Oh My Goodie, jest to, że uważałam, że nie jesteśmy dobrzy w marketing i ogólnie moja wiedza na tamten moment w obszarze marketingu była bardzo ograniczona i ogólnie no to wiedziałam, kurczę, my mamy takie fajne produkty, takie niszowe, niestandardowe, to można byłoby serio z tego o wiele więcej wycisnąć i tak jakoś w tamten moment moje zainteresowanie marketingiem się pojawiło i już na tamten moment zaczęłam myśleć o tym, że chciałabym otworzyć agencję. Aczkolwiek miałam bardzo mało doświadczenia w pracy w firmach na etat i chciało mi się pójść gdzieś i popatrzeć, jak w ogóle inni ludzie prowadzą firmę, jak układają swoje procesy, więc stwierdziłam, że pójdę do agencji marketingowej, by się nauczyć właśnie i marketingu, i takiego stricte prowadzenia firmy, więc poszłam do agencji, później poszłam jeszcze do innej firmy i tak mniej więcej po 2 latach, może tam po 18 miesięcy, nie pamiętam dokładnie, otworzyłam agencję znowu. Więc ten czas pracy na etacie traktuję jako odpoczynek, bo naprawdę było to o wiele mniej, praca na etacie jest mniej po prostu wymagająca niż prowadzenie własnej firmy. No, oczywiście. A ja gdzieś tam za kulisami się dowiedziałem, że tą cukiernię prowadziłaś z partnerem. Możesz mi rozwinąć ten wątek, jak to wyglądało i może czy jakieś powodowało jakieś może spięcia, a może właśnie dobrze wam się pracowało?
Ogólnie no tak otworzyłam tę firmę ze swoją koleżanką, z moją najbliższą przyjaciółką i dość fajnie nam szło, aczkolwiek w pewnym momencie ona jednak wybrała nieco inną drogę życiową i się przeprowadziła do innego kraju. Na tamten moment ja byłam tak w związku z innym facetem. No i z racji na to, że firma się rozwijała, to on też dołączył i zaczął gdzieś tam mi pomagać. No i na tamten moment dość dobrze sobie uświadomiłam, że jednak prowadzenie z firmy z partnerem to jest bardzo trudna rzecz i może niektórym się udaje, ale na pewno nie jestem taką osobą, której po prostu to może udać, więc kto może się udać, więc to nie było udane doświadczenie. Ja osobiście jestem dość wrażliwa na krytykę, a kiedy ta krytyka wychodzi z ust ukochanej osoby, ukochanego partnera, to jest o wiele jeszcze trudniej tę krytykę przyjmować, więc nie wyobrażam sobie na chwilę obecną, nie wyobrażam sobie prowadzenia firmy z partnerem. Mhm. A czy miałaś jeszcze taką sytuację potem w życiu? Tak, miałam jeszcze taki dość krótki epizod, podobną sytuację. Obecnie jestem w związku z moim partnerem Tomkiem, który też prowadzi swoje własne firmy, swój startup oraz firmę IT. I zanim powstała agencja, próbowaliśmy razem coś współtworzyć i współpracować. No i niestety znowu historia się powtarzyła. Znowu w ogóle nie mogłam zaakceptować krytyki ze strony Tomka, zwłaszcza Tomek też jest wielkim perfekcjonistą, tak samo jak ja. I jesteśmy też i on i ja dość uparci, więc to nie było dobre doświadczenie. Uważam, że tamte kilka miesięcy tej współpracy za ogólnie największy kryzys w naszym związku. Obecnie udało nam się wypracować dość dobry model współpracy, gdzie ja jestem po prostu 100% udziałowcą w swojej firmie, w tym jak on jest współwłaścicielem w swoich firmach i nasze firmy są między sobą powiązane. Wynajmujemy razem biuro, mamy powiązane procesy, sprzęt, imprezy integracyjne. Każda osoba w naszej firmie wie, że może przejść z jednej firmy do drugiej, więc tak u nas to wygląda, ten nasz mini świat, ale uważam, że ten model jest naprawdę super fajny i jeśli ktoś jest w stanie coś takiego odtworzyć u siebie, no to naprawdę super. Bardzo polecam. Bardzo gorąco pozdrawiam Tomka. Bardzo fajny model, tak? Czyli wspólne zasoby, wspólna przestrzeń, tylko decyzyjność po prostu jednej firmy w rękach twoich, drugiej firmy, trzeciej w rękach Tomka. Tak. Jakby to nie jest tak, że my totalnie ze sobą nie współpracujemy. Nadal mamy jakieś tam kwestie, o których decydujemy razem, na przykład imprezy integracyjne, czyli kwestie budżetu, tak, na imprezy integracyjne, to my ustalamy tak, gdzie pojedziemy, jaka będzie koncepcja imprezy integracyjnej i tak dalej, ale w takich kluczowych kwestiach, rzeczywiście takich najważniejszych kwestiach, no to każdy po prostu sam sobie decyduje. Mhm. A na przykład, czy w międzyczasie radzicie się siebie, czy robicie sobie jakieś takie sparingi albo burze mózgów? Tak, zdecydowanie. Ogólnie doświadczenie Tomka mi bardzo pomogło, bo on otworzył agencję IT o wiele wcześniej niż ja, w bardzo młodym wieku, więc miał naprawdę bardzo bogate doświadczenie, którym się dzielił ze mną. Ja z kolei też mam pewne doświadczenie i pewną wiedzę, którą mu przekazuję, więc cały czas. Znaczy, nasze rozmowy pewnie na 90% polegają na ogólnie przegadaniu naszych biznesów, wyzwań firmowych i tak dalej. Jakby to jest nieunikniony proces. Wspominałaś, że uprawiałaś sport. Jaki sport uprawiałaś? Tak, ogólnie w swoim życiu dość dużo uprawiałam sportu, głównie to bieganie. Właśnie mój taki szczyt
moich osiągnięć w bieganiu akurat wypadł na prowadzenie swojej cukierni, bo tak jak mówię, tak w moim życiu była cukiernia i sport. Trzeba było gdzieś spalać wszystkie kalorie po zjedzeniu, po testowaniu wszystkich naszych słodyczy, więc zaczęłam od ogólnie biegania takich mniejszych dystansów, 10-20 kilometrów, a później zaczęłam biegać takie dość już większe dystanse, maratony oraz górskie maratony. To było mega trudne, przyznam się szczerze, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mi zależało też na osiągnięciu dobrych wyników. Udało mi się osiągnąć kilka razy naprawdę imponujące wyniki. Na przykład w górskim maratonie w Norwegii byłam w top trójce pierwszych kobiet, co w ogóle uważam za jakieś wielkie zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że rywalizowałam z kobietami, które mieszkają w górach i po prostu biegają cały czas po górach, a ja przyjechałam z Warszawki biegając nad Wisłą, więc trenując nad Wisłą, no więc naprawdę fajnie, wydaje mi się, że w tamtym momencie mi szło. No i uważam, że bardzo dużo moich cech charakteru i ogólnie dyscypliny, którą mam, gdzieś tam udało mi się zyskać dzięki sportowi. A powiedz mi, jakie to były czasy? Tak z ciekawości, wiesz co, ja też biegam, tylko że ja biegam tak na 10 kilometrów i jestem ciekaw, na przykład jaki czas miałaś najlepszy na 10 kilometrów, taki średni, a na przykład w takim maratonie górskim. Oj, wiesz co, 10 kilometrów, no to miałam 42 minuty bodajże, więc w górskim, no to wiesz, no to w górskim to były o wiele dłuższe czasy niż w takim zwykłym na asfalcie, no to bo na asfalcie tam te 3 godziny 38 minut, tak mi się wydaje mniej więcej, a takie górskie, no to czasami ponad 5 godzin, nie, ponad 6 godzin, no to jest o wiele trudniejsze, tak? Bardzo często te takie maratony są też rozłożone na kilka dni. Więc to jest w sumie masz na przykład te 42 km, tylko że codziennie biegniesz tam na przykład jakieś tam w zależności, to są różne trasy. Jednego dnia biegniesz 10, drugiego dnia tam powiedzmy znowu 10, a ostatniego dnia 22. Więc Wiesz co, ja sobie tej wiosny postanowiłem taki challenge, żeby wbiec w Zakopanym od Kuźnic na Kasprowy Wierch. Więc taki typowy, nie powiedziałbym bieg, no bo to się w zasadzie szybko idzie, ale no jest to wymagające, dużo bardziej wymagające. Udało mi się w jakieś tam 2 godziny coś to zrobić, ale potem byłem na resztę dnia wyautowany niestety pod kątem siły. Tak, to jest bardzo trudne wyzwanie. Jakby tutaj nie ma co dyskutować. To jest jakby sam sobie maraton jest bardzo trudny. Półmaraton jest sam sobie bardzo trudny, tak? A ten górski maraton to jest zupełnie inny level, tak? No ale tak jak mówię, tak gdzieś tam dla mnie te maratony, ogólnie bieganie, to jest dlaczego w ogóle tak intensywnie uprawiałam ten sport, dlaczego ja w ogóle nadal lubię ten sport, aż tak nie uprawiam teraz biegania jak wcześniej, no bo jakby to jest coś, w czym widzisz realną taką bardzo, widzisz po prostu progresję. Biegasz więcej, widzisz, że coraz jest ci łatwiej, coraz szybciej ci idzie, możesz sobie zaplanować sobie, że nie wiem, że musisz, ja miałam takie zawsze, jak się przygotowywałam do tych maratonów, to miałam taki kalendarz zajęć, tak, że tam w pierwszym tygodniu muszę przebiec tam 50 kilometrów łącznie, w drugim na przykład 30, w trzecim znowu na przykład 60, nie? I każdego dnia jest napisane, ile musisz przebiec, jakie ćwiczenie wykonać. I jak nie przebiegniesz powiedzmy przez 2 tygodnie, no to od razu czujesz, że się cofasz, że od razu jakby twoja prędkość spada, że od razu kondycja jest nieco gorsza. Ja naprawdę to czułam. I jednak jakby no w życiu nie wszystko jest takie po prostu
Nie wszystko tak wygląda, że coś robisz i widzisz od razu konkretny efekt z tego. W sporcie, mianowicie w bieganiu tak jest i to mi się bardzo podobało. Miałam namacalne efekty z mojego wysiłku i naprawdę mega fajne. Wiesz co, miałem kiedyś taką rozmowę z panem Adamem Gajdzińskim. On tworzył firmę Mieszko i właśnie on mi powiedział, że wszystkie swoje dzieci bardzo mocno pcha w sport, właśnie żeby no, zahartować tego ducha, tak? Bo ja uważam, że sport i te przeciwności i walka z samym sobą potem pomagają ci na każdym polu w życiu, bo jesteś po prostu twardsza, mocniejsza, jesteś w stanie więcej znieść i unieść. Powiedz mi, czy ty jakby właśnie tą dyscyplinę i motywację ze sportu przekładasz jakoś na biznes? Tak, absolutnie. Absolutnie tak. I znowu tak, wracając do tego kalendarza treningów, co mówiłam o maratonach, tak, no to na przykład w biznesie to mi pomaga pod kątem takiego lepszego planowania, tak, tak jak w maratonach to sobie myślałam, ok, że mam te na przykład przez 2 miesiące muszę przebiec tyle i tyle, co tygodnia to będzie tyle i tyle, i to się przekłada na to, ile ja muszę przebiec codziennie, nie? No tak samo z jakimiś tam zadaniami biznesowymi, tak? Jak chcę być tam, to przez 3 miesiące muszę się skupić na tym i na tym, tak? Co się przekłada na jakąś określoną pracę, jakieś określone zadanie z tygodnia na tydzień, co z kolei jeszcze bardziej się przekłada na to, co ja muszę wykonać i co ja muszę zrobić każdego dnia. Więc no, zdecydowanie. No i ogólnie to jest pierwsza rzecz, więc takie planowanie. A druga rzecz, że po prostu uczysz się siebie puszować, jak jesteś zmęczony, nadal jakby jednak, że okej, no jesteś zmęczony, nie chce ci się, tak, ale musisz to zrobić, tak, więc gdzieś tam wydaje mi się, że mam takie ogólnie podejście, no i sport mi w tym bardzo pomógł. Ja mam wrażenie, że właśnie taka samomotywacja to jest jeden z najważniejszych elementów w prowadzeniu firmy albo, nie wiem, no byciu po prostu na swoim. No bo bez tego nie da rady. Tutaj nikt ci nie powie zrób to, zrób tamto. Musisz sam sobie wyznaczać zadania i cele. A powiedz mi, Mhm. jak długo do przodu planujesz działania, strategie, na przykład na rozwój agencji? Wiesz co, no ogólnie no to jeśli chodzi o przychody, no to planuję to na 3 miesiące. Nie zawsze to się spełnia, niestety. No, świat agencyjny to też no, jakby my sprzedajemy na nieco większe kwoty niż wiele dużo innych biznesów, tak? Więc dla nas czasami tam pozyskanie 2, 3, 5 klientów to może mieć wpływ, nie wiem, zmienić 10, 20, 30% przychodów firmy, tak? Więc jakby tak to wygląda. Jak statystycznie, jak masz jakieś mniejsze transakcje na mniejsze kwoty, to wydaje mi się, że to może być bardziej przewidywalne. Przynajmniej tak u mnie było w cukierni. Bo po prostu statystycznie masz jakby mniej jednostek. Ale jeśli chodzi o planowanie, no tak, no mniej więcej 3 miesiące, później to się przekłada na, no tak jak mówiłam, tak 3 miesiące, miesiąc, tydzień, dzień, mniej Mhm. więcej. Mhm. Ale też wyznaczam cele na rok, oczywiście. Jakby każdy Mhm. co roku sobie myślę o tym, jaki wzrost chcemy osiągnąć z roku na rok. To zdecydowanie. Myślę, że to jest wyjątkowo przydatna podpowiedź dla osób, które zaczynają biznes. No, mając tą wiedzę, naprawdę wydaje mi się, że będą dużo bardziej do przodu nad tymi, co dopiero tak partyzancko chcą coś otworzyć. Chociaż jakby to planowanie gdzieś tam zawsze jest, ale pytanie w jakim zakresie, tak? Wyznaczanie sobie celów rocznych, 3-miesięcznych, miesięcznych, tygodniowych jest czymś genialnym, moim zdaniem. Ja sam to robię, aczkolwiek ja robię to bardzo w głowie. Nie mam takiego nawyku, żeby to przekładać na kartkę, ale jak już sobie coś wymyślę, to się tego trzymam. Powiedz mi, Super. a jak ci się pracuje z Polakami?
Wiesz co, teraz już bardzo, bardzo dobrze. Znaczy, A ja dlaczego już. teraz już? No, ogólnie, no to jak przyjechałam do Polski, to w ogóle nie mówiłam po polsku, w sensie nawet nie wiedziałam, jak się przywitać, więc, ale kiedy przyjechałam, no to, że jestem Ukrainką, to naprawdę ogólnie budziło wielkie zainteresowanie wśród Polaków, bo ja przyjechałam wtedy, kiedy Ukraińców i Białorusinów tutaj prawie nie było. Nawet zostałam zaproszona na polską telewizję na wywiad jako Ukrainka, która przyjechała na studia do Polski, więc teraz no, ciężko mi wyobrazić, by mnie po prostu z tego powodu zaprosili na polską telewizję, ale to się wydarzyło jakiś czas temu. No, więc na początku, no to ogólnie to się jakoś tak się nie czułam pewnie, szczerze mówiąc, więc mimo to, że jakby mimo to, że próbowałam się uczyć polskiego, jednak bardzo dużo błędów popełniałam. Pamiętam też nawet dla swojej firmy robiłam jakieś reklamy, w których mówiłam po polsku i puściliśmy to w internet, w świat. No i dużo ludzi to skomentowało w bardzo taki negatywny i niemiły sposób, bo znowuż społeczeństwo nie było przyzwyczajone do błędów gramatycznych, czy tam do akcentu. Teraz coraz bardziej jakby Polska się otwiera na to. Więc teraz no, wydaje mi się, że jestem w tym miejscu, gdzie nie jestem potraktowana na 100% jako cudzoziemka, z racji na to, że dobrze mówię po polsku i znam polską mentalność bardzo dobrze, znam Polskę, bardzo dobrze wiem, jak funkcjonuje ten świat, więc ja się nie czuję jako Ukrainka jako taka, ja się czuję gdzieś pomiędzy. Ja się nie czuję na 100% Polką, ale na pewno już się nie czuję na 100% Ukrainką, absolutnie nie. A powiedz, pamiętasz jakieś może niemiłe sytuacje, które cię spotkały od strony Polaków na przykład, oprócz tych komentarzy po tym filmiku? Wiesz co, no jakieś małe takie sytuacje, nie? Że w sklepu ktoś niemiłego powiedział, albo na przykład nawet w mojej kawiarni, tak, to się zdarzyło raz, że ktoś po prostu przyszedł niemiły. Ale oprócz tego, no takich większych sytuacji raczej nie było, całe szczęście. Jak mówię, najgorszą taką dla mnie sytuacją, znaczy nawet może nie sytuacja jako taka, tylko bardziej co mi najmniej się podobało w Polsce, jest to, że miałam naprawdę przejść bardzo ciężką drogę, by uzyskać kartę pobytu. Bo naprawdę w Polsce jest bardzo ciężko pod tym kątem. Jest bardzo dużo formalności, które trzeba spełnić i na przykład była taka sytuacja, że ja się podałam na kartę pobytu, mając wtedy w ogóle bardzo dobre wyniki na studiach, stypendium od rektora i studiując na UW, więc na dobrej uczelni, tylko że pojechałam na wymianę studencką do Szwajcarii i nie wysłałam na czas jakieś tam dokumenty, o które mnie prosili, więc o tym się dowiedziałam troszeczkę później i się spóźniłam tam dosłownie na jeden czy o 2 dni, więc naprawdę to był bardzo mały poślizg i mi odmówili ogólnie w karcie pobytu, jakby na którą ja czekałam tam od ponad roku, więc miałam powtarzać ten proces ponownie. W pewnym momencie byłam na tyle już zmęczona tym całym procesem, że stwierdziłam, że wrócę nawet na Ukrainę, więc miałam też krótki epizod, 2 czy tam 3 miesiące, kiedy wróciłam na Ukrainę i próbowałam tam pracować. Podjęłam tam się pracy. Więc no, to jest chyba najgorsze i dużo Polaków naprawdę nie wie o tym, z jakimi serio problemami borykają się Ukraińcy. Bo nawet teraz, Ukraińcy, Białorusini, bo nawet teraz, by złożyć dokumenty na kartę pobytu, trzeba się zarejestrować przez taki kalendarz internetowy, w którym w ogóle nigdy nie ma miejsc. Po prostu nigdy nie ma miejsc. I ludzie normalnie codziennie siadają przy komputerku o określonej godzinie, by zaktualizować stronę i znaleźć sobie miejsce, zarezerwować sobie slota i czasami to trwa rok, czasami to trwa nawet dłużej, tak? Więc więc to jest chyba ogólnie takie największe wyzwanie dla wszystkich cudzoziemców w Polsce. Ja wiem, o czym mówisz, bo ja próbowałem sobie w COVID-zie zrobić paszport i był ten sam Przepraszam, system. coś mi się rozłączyło.
Ja Powtórz? cię Tak? widzę, ja cię widzę. Wiesz co, Tak. znam tą sytuację, bo w COVID-zie próbowałem sobie zrobić paszport i był ten sam system. Także Tak. współczuję. Przykro mi, faktycznie Polska jest bardzo biurokratyczna. Urzędnicy zero-jedynkowo czytają te przepisy. Czy to jest dobre, czy nie? No nie wiem. Ja na przykład w przypadku takiego spóźnienia 1-2 dni przy sprawie, która trwa rok, no nie wiem, no ja bym na przykład poszedł na rękę. Tak po prostu z takiej czystej ludzkiej życzliwości, no ale przepisy to przepisy. Tak. Powiedz mi, dlaczego wyjechałaś z Ukrainy? E, Wiesz co? Całe szczęście, że moja przeprowadzka do Polski to była na 100% świadoma decyzja. Miałam to szczęście, że nie uciekałam przed wojną, jak wiele ludzi, czy tam miałam jakąś gorszą sytuację, powiedzmy, gospodarczą, tak, finansową, że miałam po prostu wyjeżdżać i szukać pracy, lepszego dla siebie miejsca. Całe szczęście, że to po prostu wyszło na 100% ode mnie. Jeszcze będąc w Ukrainie, bardzo mi się chciało wyjechać za granicę i studiować za granicą, ze względu na to, że chciałam z jednej strony uczyć się po angielsku, bo ja skończyłam studia po angielsku, więc mi dość mocno na tym zależało. A druga rzecz jest taka, że po prostu chciało mi się zobaczyć świat, wyjechać, poznać nowych ludzi, poznać nowy kraj. Więc jak ja wyjeżdżałam do Polski na studia, to absolutnie nie zakładałam, że zostanę tutaj na tak długo. Raczej mój początkowy plan był taki, że po studiach wrócę na Ukrainę, będę tam pracować, otworzę swoją firmę. No ale życie się złożyło raczej inaczej. Mi jest bardzo miło, że zostałaś. Dzięki temu chociażby Mnie dzisiaj też. mamy szansę. Dzisiaj mamy Mnie szansę też. nagrać fajny odcinek. Powiedz mi, w swojej firmie, jaką jesteś liderką? Jaką jestem liderką? No, daję bardzo dużo zaufania ludziom, to na pewno. Ogólnie staram się zatrudniać osoby, które nie będą wymagać ode mnie mikromanagementu. Ja bardzo starannie podchodzę do rekrutacji, więc wolę na etapie rekrutacji poświęcić więcej czasu na znalezienie właściwej osoby, niż później kontrolować swoich pracowników cały czas. Więc wydaje mi się, że daję dużo przestrzeni. U nas też w firmie, na przykład jak ktoś chce sobie gdzieś wyjść, tak, czy tam popracować w innych godzinach, to nie musi mnie o to prosić, po prostu tak może, tylko powinien poinformować zespół o tym, że gdzieś wychodzi, czy coś, więc totalnie mnie zniechęcają firmy, gdzie jest po prostu taka kontrola, że pracownik ma siedzieć codziennie 8 godzin przed komputerem i nie ma tutaj ani żadnej innej opcji. Więc to jest pierwsza rzecz, więc to jest zaufanie i przestrzeń. A druga rzecz, no to staram się, wydaje mi się, z takich pozytywnych rzeczy, bo może najpierw powiem o pozytywnych, a później o negatywnych, bo jestem nie tylko pozytywną liderką, jestem też w wielu aspektach, muszę wielu rzeczy też się nauczyć, ale z pozytywnych rzeczy, no to staram się tak, gdzieś tam w ludziach odkryć ich najlepsze cechy, więc staram się takie prowadzić rozmowy one-on-one na zasadzie, by dowiedzieć się, co ludzi motywuje, co ich kręci, co według nich, w czym oni są najlepsi, w czym mogą się rozwijać, a w czym są gorsi i jaki mają obszar do poprawy. Tak więc staram się na te rzeczy później w naszych procesach stawiać i gdzieś tam po prostu jak najbardziej zaangażować właściwe osoby do odpowiednich tasków. Więc to jest taka druga rzecz. Trzecia rzecz, no wydaje mi się, że jestem miła, po prostu jakby nigdy nie krzyczę na swoich pracowników, staram się hamować swoje te Huśtawki. huśtawki emocjonalne, więc czasami są, ale próbuję wziąć głęboki oddech i po prostu gdzieś tam nie narażać swoich pracowników na swoje negatywne emocje.
No, są takie pozytywne rzeczy, a jeśli chodzi o negatywne, no to z racji pewnie na swój wiek, no to wiem, że brakuje mi jeszcze dużo doświadczenia jako menedżerce, jako szefowej. Wiem, że czasami może mogłabym być twardsza tak naprawdę, a może czasami w niektórych aspektach jestem nawet zbyt miękka, więc to są, nie wiem, czy to jest negatywne, czy to pozytywne, ale tak po prostu siebie odbieram. To zależy, na jakich ludzi trafisz, moim zdaniem. No tak, pewnie tak. Pewnie tak. Każdy ma swój sposób funkcjonowania, co nie? I niektórzy wolą twardszą ręką, nie? Rękę, twardsze podejście, niektórzy w drugą stronę. No, więc no i nie wiem, ciągle mi brakuje czasu na wszystko, więc nie wiem, może nie jestem aż tak dobra w całe to planowanie i w cały ten time management, bo naprawdę muszę jednak więcej czasu swojemu zespołowi poświęcać, muszę więcej czasu z nim spędzać, muszę jeszcze coś, nie? A czasu brak cały czas. Wiesz co, chyba roboty jest po prostu tak dużo, że tego czasu zawsze będzie brakowało, także tutaj myślę, że możesz spokojnie sobie odpuścić, aczkolwiek spędzanie czasu z zespołem jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Tak, to prawda. No, tak. A powiedz mi, Tak. czy masz jakąś radę, którą dałabyś sobie na początku twojej drogi biznesowej? Wiesz co, na pewno trenować psychę i mental, bo to jest naprawdę najważniejsza rzecz, by się nie poddawać na stres. Wiesz, to cały czas teraz ludzie myślą o tym, że trzeba być najlepszą wersją siebie, tak? To tak brzmi w ogóle mega fajnie, ale to tak rzeczywiście jest. Ja mam wrażenie, że mój biznes rzeczywiście zmusza mnie do gdzieś tam bycia lepszą wersją siebie i no, powiedziałabym o tym, że po prostu u mnie jakby to bycie lepszą wersją siebie wiąże się z tym, że po prostu masz mega mental wytrenowany, mega taką stabilną psychę, że się nie poddajesz, że ogólnie wiesz, jesteś twardy, że jakby w środku ciebie jest taka wielka, twarda rura. Ja nie wiem, jak to opisać. Nie? To jest takie, ja to mam po prostu takie skojarzenie z byciem twardym, nie? Że jesteś takim dębem, nie? Który stoi sobie i po prostu nie reaguje na żadne jakieś tam rzeczy, które się wokół niego dzieją. Nie? Więc ja bym powiedziała od samego początku po prostu skupić się na to. Jakieś wiedza, umiejętności, to są ważne rzeczy oczywiście, więc trzeba być otwartym na to, ale z czasem zaczynasz zatrudniać ludzi, którzy po prostu pewne łuki w tym aspekcie wypełniają, więc wiesz, nie znasz się na czymś, no to później wiesz, jak będziesz miał więcej przychodu, to zatrudnisz odpowiednią osobę, nie? Ale powinieneś być najtwardszą osobą u siebie w firmie. Powinieneś być takim dębem, centrum, wiesz, swojej firmy, dębem, który stoi w swoim ogródku i z nim nic się nie dzieje. Więc wydaje mi się, że nadal tego się uczę. Nie jestem tam, gdzie chcę być pod tym kątem. Nadal wydaje mi się, że dość łatwo się stresuje. Znaczy, pewnie nie aż tak się łatwo jak jakaś tam przeciętna osoba, ale jest na pewno to obszar do poprawy. A powiedz mi, jakie na przykład 3 cechy według ciebie powinien mieć przedsiębiorca, oprócz tego żelaznego mentalu? Na pewno powinien problem solving, to jest taka umiejętność rozwiązywać różne problemy, to na pewno cecha numer 1. Nieważne co się stanie, znajdziesz rozwiązanie. Ja to nazywam trochę taką też kreatywnością biznesową, że szukasz niestandardowych rozwiązań na czasami niestandardowe problemy. To jest pierwsze. Druga rzecz, że musisz ciągle dążyć do rozwoju, bo jak firma nie będzie się rozwijała, jak ty sam, jak przedsiębiorca też nie będziesz się rozwijać, to najlepsze osoby będą odchodzić, więc wszystkie najlepsze osoby szukają rozwoju i firma powinna im to zapewnić, więc powinieneś mieć taki growth mindset, nie? Że ciągle szukasz możliwości rozwoju siebie i rozwoju firmy, więc to jest druga rzecz.
A trzecia rzecz, no to ten żelazny mental, jak powiedziałeś, no ale może, że umiesz też siebie motywować, nie? Bo czasami nikt ciebie nie zmotywuje oprócz siebie. Jak już zacząłeś swoją firmę, jak otworzyłeś swoją firmę, to oznacza, że jesteś osobą, której na tym najbardziej zależy. Więc musisz znaleźć jakieś sposoby na to, by w gorsze momenty po prostu umieć siebie zmotywować. Bo naprawdę, jak utkniesz w stanie jakimś depresyjnym lub w takim stanie kryzysowym, no to nic dobrego twojej firmie nie zrobi. No i pamiętajmy też, że pracownicy na to patrzą na ciebie i Tak, wręcz ty potrzebujesz mieć tyle tej energii pozytywnej i tyle tej siły, żeby jeszcze obdarzać nią innych dookoła. Tak też często jest. zdecydowanie. Tak, to jednak tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. Osobowość przedsiębiorcy jednak jest, wydaje mi się, ważniejsza niż właśnie te takie umiejętności, wiedza i tego typu rzeczy. Daria, ja myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo lubię się spotykać z mądrymi ludźmi i bardzo się cieszę, że odbyliśmy tą Wzajemnie. rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Myślę, że jesteś na Dziękuję. bardzo dobrej drodze. Wystarczy po prostu na niej zostać. Oby. Dziękuję Ci bardzo, Kamil. Udanego tygodnia i powodzenia w dalszej walce przedsiębiorcy. Dziękuję.